Jesteśmy właśnie na drugiej turze Grand Prix Polski na zbiorniku Wodociągi w Częstochowie. Zbiornik, jak się okazało, bardzo trudny. Ryby są mocno przełowione, trudne do złowienia, bo już wielokrotnie widziały człowieka i troszeczkę też przypomina to w pewnym sensie. I te ryby tak właśnie zachowują się właśnie jak na komercji. Nie działają tutaj rzeczy, które normalnie na takich łowiskach stricte naturalnych powinny działać, jak jokers, ochotka w glinie, kastery, takie tego typu rzeczy. To w ogóle nie działa. Wędkowanie tak naprawdę ja i koledzy z mojej drużyny opieramy na zanęcie kukurydzianej. Jest to w mojej opinii najlepsza zanęta z oferty Champion Feeda właśnie na, jeżeli chodzi o te zanęty kukurydziane. Dosłownie ta zanęta pachnie tylko i wyłącznie kukurydzą. Większość frakcji w tej zanęcie jest wszelkiej maści pochodnej kukurydzy. Ona troszeczkę mi wyschła, ja muszę sobie dobliżyć. Ona ma to do siebie, w ogóle wszelkiej maści kukurydziane składniki mają to do siebie, że część z nich tonie, a część z nich ma tendencję do pływania. Więc tą zanętę trzeba dość mocno nasycić wodą. Ja już ją wcześniej bardzo solidnie nawilżyłem, ale ona bardzo dużo jeszcze pije. W ogóle mamy bardzo duże upały, więc siłą rzeczy ta zanęta szybko schnie. Doprowadzam ją do konsystencji, można powiedzieć, normalnej. I uzupełnieniem tej zanęty kukurydza w formie blendowanej. Mam jeszcze ze sobą prawie 2 litry pinki białej. Kiedyś mi się to bardzo dobrze tutaj sprawdziło, natomiast od jakiegoś czasu, na tych zawodach jakby to zupełnie nie działa. No ale jest w alternatywie też taka taktyka pinkowa i tą taktykę pinkową mam do niej przygotowaną glinę. Dość lekka glina. I zasada jest prosta. Wkładam pinkę do koszyka i blokuję koszyk gliną. Tylko że ta glina jest bardzo sucha, a pinka przy takiej temperaturze jaką mamy, a mamy około 30 stopni, ona jest bardzo ruchliwa, więc tak czy siak to sobie z tego koszyczka wyjdzie. Tylko ważne, żeby ta glina była dość sucha. I dystanse zaczynam już od 10 metra i na przemian będę nęcił w różny sposób. Glina, zanęta, mam metr 10, 18, 25 i linię dalekodystansową pod amury, bo tutaj na wprost na 80-90 metrze cały czas pojawiają się amury, więc też jest to ryba, którą fajnie by było na początku złowić. Największa szansa na amura jest właśnie w pierwszych minutach zawodów, więc ze 2-3 rzuty dosłownie podam, bez żadnego nęcenia wstępnego, wypełnię to po prostu zanętą. W koszyczku tej budowy, w bulecie, być może dam kilka kukurydz do tego, żeby też wypadły. No, zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądało. W każdym razie to dosłownie na 2-3 rzuty i wszystko, bo jakby nie ma w tym w ogóle przyszłości. Leszcze tutaj są bardzo duże, one mają kilogram, 1,5, nawet 2 kg, a amury mają 3,5, 4, 5 kg. No to wolę złowić 2-3 leszcze niż jednego amura, którego może złowię, może nie. A jak wiadomo, amury są rybami bardzo walecznymi, więc łowienie ich, wyciąganie przede wszystkim jest dość skomplikowane. Koszyczki bardzo duże. Ryby tak jakby reagowały na smugę, na wpadanie koszyka do dna. Uważam, że duże koszyki są tutaj dużo skuteczniejsze. Cieszę się, że wczoraj nie nagrywaliśmy, bo wczoraj wylosowałem okropne stanowisko. Siedziałem na najpłytszej strefie na sektorze A, miałem pierwsze stanowisko, gdzie było sama wzdręga. I to wszystkie oczywiście bez miary, takie 14, 13. Udało mi się tam złowić 8 leszczy, skończyłem na 8 pozycji w sektorze. Nie jestem do końca z tego zadowolony, bo niestety łowiła druga część sektora, i ciężko mi było ich dogonić. Koniec końców wywalczyłem te 8 leszczy i skończyłem na 8 pozycji. Ale wczoraj to było takie kombinowane łowienie, że nagadłbym się na wstępie, a nic by nie miało później przełożenia w praktyce, bo zupełnie też inaczej na treningach było, inaczej później w trakcie tury. I tylko bym się pomądrował i nic by z tego nie było pożytecznego później, żadnej wiedzy. A, jeszcze jest jedna strategia, przecież nie powiedziałem, że tutaj pod brzegami pływa bardzo dużo, może inaczej, pływa trochę karpi. I te karpie są naprawdę duże, to są ryby po 8-10 kg
I wczoraj kilku zawodników podjęło się próby złowienia dużego karpia. Ja nie chciałbym na niego zapolować, ale jeżeli przyjdzie taka konieczność, to dosłownie na linii 2-3 metrów od brzegu wystarczy podać trochę kukurydzy i w to wchodzą karpie. Także na dzisiaj trochę kukurydzy ze sobą zabrałem, żeby właśnie mieć tą alternatywę, możliwość spróbowania złowienia tego karpia. Raczej w końcówce zawodów, no bo też to takie dosyć charakterystyczne jest, że karpie, w ogóle duże ryby, często na takich łowiskach, gdzie jest dużo zawodów, duża presja, to one później, wędkarze często wyrzucają zanęty pod brzeg i te ryby później po zawodach sobie podpływają. I ewidentnie jak przychodzi godzina 13-14, to zaczynają się kręcić tutaj karpie. Także jest szansa, tylko oczywiście taką rybę trzeba jeszcze wyjąć, a one są po 8-10 kg, także to jest mega jazda. Jestem przygotowany pod to. Marcin Kosterle mi dał jakieś haczyki. Haczyk do łowienia na kukurydzę, na 3 glizdy, wielki hak na 0,20. W ogóle nagadam się teraz, bo później nie wiem, czy nam zawodów nie przerwą, bo burze idą, także jeszcze się okaże, że zabraknie czasu. A na leszcze przygotowuję normalny haczyk. Może tak na ręce pokażemy. 16 AG Match. To jest właśnie fajny haczyk do kukurydzy. Ja ogólnie nie jestem zwolennikiem sępów, ale to są haczyki, uważam, stworzone do łowienia na kukurydzę, bo bardzo ładnie mieszczą kukurydzę na łuku kolankowym w taki sposób. Muszę się odwrócić. O. A jest to, co ciekawe, bardzo skuteczna przynęta na leszcze. Oprócz tego też na białe robaki, na dendrobeny. No, ciekawe łowienie. Muszę przyznać, że jestem pozytywnie zaskoczony, bo spotkałem się z czymś nowym. Wróci ze mną do domu masa robaków, które zamówiłem niepotrzebnie. Człowiek tu nie jeździ, to później nie wie takich rzeczy. Na każdy z 3 dystansów podaję tylko po 2 koszyczki, także bardzo zachowawcze nęcenie. Tak, nawet szczerze mówiąc, mógłbym tam w ogóle nie nęcić i po prostu wskoczyć na świeżą linię. Wczoraj tak zrobiłem, no wczoraj jest tak naprawdę miałem chyba z 8 linii. No, dzisiaj robię 3, 4 na Amura i na Amura w ogóle nie nęcę, tylko od razu skoczę z zestawem bullet, tak żeby kukurydza się z niego wysypała, sprowadziła go do dna. No ciekawe, że to zadziała. Oczywiście zrobię to na 2-3 rzuty, amury już się nie spławiają, być może zeszły do dna. No nie wiem. Trochę jest to strata czasu, jeszcze mi się nie udało tutaj amura złowić. Dużo trzeba mieć przy tym szczęścia, ale spróbuję. Na 2 rzuty i tak chyba leszcza nie złowię w pierwszym rzucie. Karpia.
Chyba tutaj podamy. Myślę, gdzie? Tutaj tam. Oczywiście przy takim nęceniu, pokaż tam, nie? Przy takim nęceniu ważne jest to, nie można sobie tak po prostu tego wrzucić, tylko trzeba z kołowrotka popuścić jeden zwój. No. Myślę, że ze 2 koszyki podam. Dwa kukurydzy i zanęty też podam. Te karpie będzie tu później widać, jak one przypłyną. I zanęta. Zanęty troszkę dam. Może zobaczyć teraz, jak ta zanęta ładnie smuży w wodzie. I jak pływają właśnie te cząstki, o których mówiłem. A Amura. Haczyk 12. AG Match 12. I założę 2 kukurydze. Fajnie jak go wziął. Ale ładnie tam mury widać, kurczę. Możesz nawet spróbować je nagrać, jak delfiny pływają. Wszystkie na tej odległości, na którą rzuciłem. Widać je tam? Takie, o, teraz 2 takie kółka, widzisz? Tak. Ja teraz przerzucę, bo one tak jakby teraz się zbliżały do mnie i spróbuję je po prostu do dna teraz ściągnąć. Może na jedno ziarko lepiej będzie. On jest teraz idealnie w moim stanowisku, patrz. A jedno i tak spadło. Jak największe założę. Takie troszkę twardsze. O. Nie wiem ile to pewnie z 80 metrów albo ponad, znaczy no pod 80. Zaczynają się pojawiać pierwsze leszczyki po 22 minutach, także koniec z amurami. Temat odpuszczamy. Idę polować na leszczy. Zacznę w ogóle od spod nóg. Zobaczymy co będzie spod nóg na 10 metrze. Wczoraj w sumie większość ryb złowiłem dosłownie pod nogami. Normalnie 16 AG Match.
chcesz mnie nagrać? No tu kamera jest. Ona jest włączona, tylko A, nie jest wiem czy mnie nagrywa. Czekaj. Masz on. No to dobra, ale to weź tą do ręki, tak żeby mnie było widać, bo ja nie wiem czy Dobrze. mnie tam widać. Widać cię było, bardzo dobrze nawet powiedziałabym. Dziękuję bardzo. To moja pierwsza ryba, może być ostatnia. A Klaudia poszła po kawę. No słuchaj, życie. Ale nie powiem ci na co. Nie możesz musisz. powiedzieć. Nie będę podglądać. A czy się uda zobaczyć, to zobaczymy. Ależ brzydki. Myślę, że złamałeś jego uczucia. Dobrze, dziękuję bardzo. Nie ma problemu. Możesz odłożyć. Złowiłem dość fajnego leszcza, jak ciebie nie było. Miał 600-700 gramów. Sąsiedzi łowią, już sąsiad w zasadzie jeden po prawej, dość skutecznie łowi teraz ryby, natomiast on łowi takie małe leszczyki. Ale łowi. Chyba najlepiej na razie w sektorze. A ja tutaj miałem karpia, niestety spłoszył się, ale wyjadł cały towar, także muszę donęcić. I to naprawdę, nawet razem z tą zanętą. Przygotowałem sobie już wędkę po dnie. A teraz wracam na dalszą linię. Zrobiłem oczywiście na kukurydzę. Mam to fajnie zrobione, że mam tą linię zanęconą, ten margin podbrzeżny to tak naprawdę na wysokości szczytów, więc ja cały czas widzę co tam się dzieje. W pewnym momencie, to było mniej więcej wtedy jak tego leszcza holowałem, cały towar zniknął, wszystko zostało zjedzone. No a później odpłynął. Pierwsza godzina, jeden leszcz. A teraz mam ryby w łowisku, także może zaraz będzie drugi. Może to jest jakiś karp?
akurat założyłem haczyk 18. Miałem ryby w łowisku, ale nie umiałem ich złowić. No. I wziąłem. Chcę właśnie mniejszych przynęt spróbować trochę. Minęły 2 godziny. Mam tylko niestety 2 lesze na szczęście. Jeden jest duży. Złowiłem go, kiedy zacząłem dodawać pinki do koszyka w dużej ilości. Natomiast ja mam cały czas ryby w łowisku, widzę, są ocierki, natomiast ja tych ryb nie jestem w stanie w ogóle złowić. Chyba spróbuję jeszcze tak ze skrajności, naprawdę spróbować. Nie wiem, kurczę, taka ocierka. Cały czas ta szczytówka chodzi. Więc spróbuję jeszcze naprawdę bardzo delikatnym, malutkim haczykiem, nie wiem, 20, może 22, coś ten deseń. A znowu później spróbuję odwrotnie, właśnie dużą, bardzo duży haczyk, bardzo dużą przynętę. Ryby ewidentnie tam są, wabi je to, ale nie da się ich złowić. Mam coś powiedzieć? Tak. Nie ma co. Totalnie nic się nie dzieje. Ryby zupełnie przestały żerować już. Jakaś obcierka się trafi co jakiś czas, no kurczę. No. Jak łowią leszczyki to takie małe, nie ma tych dużych leszczy, które mieliśmy łowić. Na mikrohaczyk łowię. Nie ma za bardzo co nagrywać. Myślałem, że dzisiaj będzie właśnie lepiej, bo mamy lepszy sektor. A jednak trzeba było wczoraj nagrywać. Było więcej ryb. Dzisiaj zostały nam dokładnie 2 godziny. Mam 2 ryby. To wcale nie jest najgorszy wynik. Mam przynajmniej dużo ryby. Generalnie widzę taką tendencję, że ta lewa strona łowi dużo gorzej, prawa lepiej. Więc tak, a my siedzimy w środku, więc będziemy mieli średni wynik. Nic nie działa, także trzeba, nie wiem, jakoś może nawalić ten drogę. Duże takie węże. Nie wiem, do nęce tym zobaczymy. Pinki nie działają. Jak one to robią? Poszedłem na blisko, na merging i tutaj złowiłem jazia i płoć dużą. Upływały tutaj fajne liny i żadnego nie złapałem. I teraz sobie zrobiłem linię troszeczkę dalej od brzegu i tam są brania, ale nie mogę zaciąć. Myślę, że to mogą być te jaziki. Na treningu wyczailiśmy właśnie, że tu przy samym brzegu pływają ryby. To miała być opcja rezerwowa. No i może jeszcze coś złapię, to ten wynik trochę się poprawi. No mam z 3 kg siatce. Termometr. Wódka. Tylko na haczyk Top Black 20. Największe haki te ryby nie biorą w ogóle. Musi być mikrohaczyk. Mikrohaczyk. Jeden biały robak.
To było wcześniej. No cóż. Mogliśmy wcześniej spróbować. Jeszcze pół godziny, także jeszcze może coś złapać. Mam ucierki, mam jakieś ryby w łowisku. Nie wiem, czy tam nie wpłynęły jakieś większe po prostu i dlatego nie biorą te maluchy. Jest tak mało czasu, że już nie wiem tak naprawdę, na co liczyć. Koń? I nie wiem, czy mam postawić teraz tutaj blisko brzegu na dużą rybę, czy właśnie łowić maluchy. Tylko, że te płotki się nie ustawiły na dłużej. Także one byłyby dobre. Mam wrażenie, że one chcą po prostu tych dendroben, bo teraz mam taką mieszankę, że nie było ich w towarze i skończyły się brania. Także dosiekam. Może one lubią ten zapach tych dendroben po prostu. 8 minut do końca. Klęska. O kurde. Poczeka ryba. Lin będzie. Holuj, no, mało czasu. Jaś. Kolego, chodź, czas się kończy. Jaś, tylko mam haczyk 20. A on jest taki dość spory. Nie chcę go stracić. I tak go holuję. Kurczę, ale waleczny, ja pierdzielę. To jest jaś. To sam koniuszek. Zobacz to. Patrz. Niesamowite. Dobra. Ryba nie wzbudza zastrzeżeń. Prosimy o... Skończyłem 4. od końca w sektorze. Dzisiaj totalnie nic nie zagrało. Taktyka była na duże ryby. No i nie było dużych ryb. Nie wiem czemu. Dzisiaj po prostu wszystko to, co działało mi przez 3 dni, nie działało dzisiaj. Nie jestem w stanie tego wytłumaczyć. Żałuję tylko, że wcześniej nie podjąłem prób łowienia właśnie bliżej. Nawet i tym samym towarem, wszystko to samo. Może byłoby troszkę lepiej. Troszkę porozmawiałem z kolegami, troszkę popatrzyłem. Mówili podobnie. No więc nie mam takich jakby jeszcze jednoznacznych wniosków. Natomiast no szkoda po prostu. Szkoda. No ale to są zawody niestety.
Czasami trzeba przegrać.